Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So reading from Bhagavad Gita. Czytamy z Bhagavad Gita. How about 1855? Przeczytamy 1855. Bhaktyamam navijananti. Bhaktyamam avijananti. Bhaktyamam avijananti. Yavanyascha tatpataha. Yavanyascha tatpataha. Yavanyascha tatpataha. Yavanyascha tatpataha. Tatomam tatpato gyatva. Tatomam tatpatam gyatva. Tatomam tatpato gyatva. Visate tadanantara. Vishate tadanantara. Visate tadanantara. Vishate tadanantara. Bhaktyamam avijananti. Bhaktyamam avijananti. Yavanyascha tatpataha. Yavanyascha tatpataha. Tatomam tatpato gyatva. Tatomam tatpato gyatva. Visate tadanantara. Vishate tadanantara. 1855. Strona 711. So this is a very important verse. To jest bardzo ważny werset. Bhaktya. Bhaktya. Przez czystą służbę oddania. Mam. Mnie. Avijanati. Avijanati. Można poznać. Yavan. Ja tak bardzo. Yachasmi. Ja czasmi takim jakim jestem. Tattvataha. Tattvataha. Naprawdę. Tata. Tata. Następnie. Mam mnie. Tattvataha. Tattvataha. Prawdziwie. Yatva. Yatva. Znając. Visate. Vishate. Wchodzi. Tadanantara. Tadanantara. There. Nastąpi. Translation and purport. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Tłumaczenie i znaczenie się na Prabhupada. Jedynie przez służbę oddania można poznać mnie, najwyższą osobę Boga, takim jakim jestem. A będąc w pełni mnie świadomym, dzięki takiemu oddaniu można wejść do Królestwa Boga. So here we see the process which is required to know the truth perfectly. Tutaj możemy zobaczyć proces, który jest wymagany do tego, żeby poznać prawdę doskonale. We can know the truth because the truth will be happy to reveal himself to us. Możemy poznać prawdę, dlatego że prawda z radością się nam objawi. People think the truth is some abstract idea. Ludzie myślą, że prawda jest jakąś abstrakcyjną ideą. But actually it's a living person. Ale w rzeczywistości jest ona żywą osobą. Krishna. Kryszną. And he has his own will and own likes and dislikes. I Kryszna ma swoją własną wolę i swoje własne upodobania. Lubię i nie lubię. But why should he reveal himself to those who are not devoted to him? Więc dlaczego miałby się objawiać tym, którzy nie są mu oddani? To those who are competing with him. Tym, którzy z nim próbują współzawodniczyć. Who have set themselves up as the enjoyers. Którzy samemu stawiają siebie na pozycji odbiorców przyjemności. But we read in the 5th chapter, last verse, how Bhaktaragam Tapasam Sarvaloka Mahesham, that he is the enjoyer of everything. W 5. rozdziale, na końcu możemy przeczytać o tym, że Kryszna jest odbiorcą przyjemności wszystkiego. So we're competing with him, so why should he reveal himself to us? My współzawodniczymy z nim, więc dlaczego on miałby się nam objawić? Just like in this world, we see competitors are there. Tak jak w tym świecie możemy zobaczyć osoby współzawodniczące. They don't reveal their innermost secrets to the opposite party. Oni nie objawiają swoich najbardziej poufnych sekretów w przeciwnej stronie.
in whatever field that we see the competition is there, there's always rivalry and trying to defeat the party. Na jakimkolwiek polu nie miałoby miejsca współzawodnictwo, zawsze ma miejsce rywalizacja, próby pokonania strony przeciwnej. They're happy when their opponent is defeated. Są szczęśliwi, kiedy ich przeciwnik jest pokonany. So this is a material world. Więc to jest materialny świat. And we're in the material world. A my jesteśmy w materialnym świecie. So this is our mentality also. I również to jest naszą mentalnością. Isha Dvesha, Krishna said, we come here because of desire and envy. Ichcha Dvesha. Tak jak Krishna tłumaczy, że przyszliśmy tutaj z powodu zawiści. What do we desire? We want to be God. Czego pragnęliśmy? Sami chcieliśmy być Bogiem. What are we envious about? Someone else is God. A jesteśmy zazdrośni o to, że ktoś inny nie jest Bogiem. So why should God reveal Himself to such challenging spirit? Więc dlaczego Bóg miałby objawiać siebie osobie o tak wyzwającym duchu? We see in the Krishna book so many descriptions of the demons who came to challenge Krishna. W Krishna Book możemy zobaczyć historię wielu różnych demonów, które przyszły po to, żeby stawić czoła Krishna. So naturally he killed them. I Krishna naturalnie je zabił. Prabhupada once said he liked that part of the Krishna book the best. Śrila Prabhupada raz powiedział, że te fragmenty Krishna Book podobają mu się najbardziej. Krishna was killing the demon. Jak Krishna zabija demony. We should be happy to hear about that. Powinniśmy słuchać o tym z przyjemnością. So similarly, Lord Chaitanya will kill the demoniac mentality in our heart. Więc podobnie Pan Chaitanya zabije demoniczną mentalność w naszych sercach. But we have to attend the kirtan. Ale musimy brać udział w kirtanie. This is the most potent weapon. To jest jego najbardziej potężną bronią. For removing that envy from our heart. Do usunięcia tej zawiści z naszego serca. And becoming actually devotees. I zostania faktycznie wielbicielem. That's why I'm asking. Why this devotee is not in the kirtan tonight? Why this devotee is not in the kirtan? People will find excuse. Dlatego ja zawsze pytam, dlaczego tego wielbiciela nie ma dzisiaj na kirtanie? Dlaczego nie ma tego? Zawsze ludzie znajdują wymówki. But we have to, as leaders, especially those who are living in the temple, they are obliged to come. Ale jako liderzy musimy o to dbać. Szczególnie ci, którzy mieszkają w świątyni, oni są zobowiązani, żeby przychodzić. Otherwise, you get an apartment, you can sleep all you want. W przeciwnym razie wynajmij sobie mieszkanie, będziesz mógł spać ile chcesz. The Prabhupada system, anybody living in the temple has to come to Mangalarti. System Prabhupada był taki, że każdy, kto mieszka w świątyni, musi przychodzić na Mangala. Has to attend the Bhagavatam class. Musi przychodzić na wykład z Bhagavatam. So like this, Prabhupada was strict. W ten sposób Śrila Prabhupada był ścisły. Because he only wanted people who were serious. Dlatego, że on chciał jedynie ludzi, którzy są poważni. Of course, once you're married and live outside, then you can make your own program. Oczywiście, jak już będziesz żonaty, będziesz żył na zewnątrz, możesz mieć swój własny program. You're always welcome to come. Zawsze jesteś tu mile widziany. But this is the medicine. Ale to jest lekarstwo. We see it becomes joyfully performed. Możemy zobaczyć, że to jest czymś radośnie spełnianym. Maybe it takes a little while. That's what I'm saying. But come on. Get everybody, the best kirtan people together, and then after 45 minutes, 1 hour, then we start, wow, I'm really not this body. Może to wymaga trochę czasu, żeby w to wejść, żeby wszystkich zebrać, śpiewać, przez 45 minut, godzinę. Po godzinie faktycznie czujemy, że naprawdę nie jestem tym ciałem. This kirtan is ecstatic. Ten kirtan jest ekstatyczny. We don't experience it in ordinary life. Nie doświadczamy tego w normalnym życiu. But it takes a while, we have to get into it, and then gradually, if more people, the better. Like I'm going now to Minsk, every night there'll be 50, 75, 100, and 6 or 8 Mridanga players. Ale to wymaga czasu, żeby w to wejść, faktycznie tego doświadczyć. Tak jak ja teraz jadę, i im więcej osób, tym lepiej. Tak jak ja teraz jadę do Mińska. Tam każdego wieczora będą kirtany, gdzie będzie brał udział 50, 70, 100 osób. Każdego wieczora 4 mrydanistów. Krishna Kirtan był tam i widział. I want to speak of morning everybody comes. For Guru Puj, there's at least 100 people. Na Guru Puja jest przynajmniej 100 osób. Mangalarti 50 people. Mangalarti 50 osób. Even on a weekday. Nawet w tygodniu. At least when I'm there. Przynajmniej kiedy ja tam jestem. So it's very enlivening. Więc to jest wtedy bardzo inspirujące.
Shivangi is trying to make it so we have a similar program here. Trivikrama próbuje stworzyć, żebyśmy tutaj mieli podobne programy. She wants to bring Russians here. Chce tutaj sprowadzić wielbicieli z Rosji. To wake up these Polish who are in coma. Żeby obudzić tych biednych Polaków pogrążonych w śpiączce. Isn't it? Czyż nie? So, why not do it? Więc dlaczego tego nie robić? By hook or by crook, we have to somehow get a higher taste. W ten czy inny sposób musimy jakoś osiągnąć ten wyższy smak. Otherwise, we simply remain attached on a bodily platform. Bo w przeciwnym razie po prostu pozostaniemy przywiązani na tej cielesnej platformie. And then, at the time of death, you have to get another body. I wtedy, w momencie śmierci, będziesz musiał dostać kolejne ciało. You're so attached to your children or to your parents. Jesteś tak bardzo przywiązany do swoich dzieci czy do swoich rodziców. So that means, okay, have another family. No dobrze, to miej kolejną rodzinę. It may not be a human family. To może nie będzie ludzka rodzina. Of course, all of you will get at least a human family, but why go through the trouble again? Oczywiście wszyscy z was przynajmniej dostaniecie ludzką rodzinę, ale po co sobie zadawać jeszcze raz ten kolejny kłopot? Being packed up in the womb. Być ściśniętym w łonie. Forced to come out. Zmuszonym, wypchniętym do narodzenia się. Painful experience. Bardzo bolesne doświadczenie. Painful for the mother. Bolesne też dla matki. We are born in pain and we die in pain. Rodzimy się w cierpieniu i umieramy w cierpieniu. Therefore, Krishna says, Dukhalayam shashvatam. It's a temporary place full of trouble. I dlatego Krishna mówi, Dukhalayam shashvatam, że jest to tymczasowe miejsce pełne problemów. This is not our real home. To nie jest nasz prawdziwy dom. Here Krishna is giving, okay, you can come back to me. You can come to the spiritual world. Just simple thing, become my devotee. Ale tutaj Krishna mówi, że możesz do mnie wrócić. Prosta rzecz, po prostu zostań moim wielbicielem. But not so simple, because we have to love Krishna more than ourselves. Ale to nie jest takie łatwe, dlatego że to znaczy, że musimy kochać Krishnę bardziej niż samych siebie. More than our family. Bardziej niż naszą rodzinę. Lord Jesus also said like that. Pan Jezus też tak mówił. Something about I've come to turn father against daughter or something. Do you know that? O tym, że coś Anyway. że mówił, że przychodzi, żeby... So, read the purport. Srila Prabhupada's purport key. Znaczenie się Prabhupada. Najwyższej osoby Boga, Kryszny i Jego kompletnych części nie można poznać za pomocą spekulacji umysłowej. Nie mogą go też poznać niewielbiciele. Jeśli ktoś chce zrozumieć najwyższą osobę Boga, musi zaangażować się w czystą służbę oddania pod kierunkiem czystego wielbiciela. W przeciwnym wypadku prawda o najwyższej osobie Boga na zawsze pozostanie zakrytą. Jak to już zostało oznajmione w Bhagavad Gicie, Naham Prakasya Sarvasya, nie objawia się on każdemu. Nikt nie może zrozumieć Boga jedynie dzięki erudycji albo przez spekulacje umysłowe. Kim jest Kryszna, może zrozumieć tylko ten, kto naprawdę jest zaangażowany w świadomość Kryszny i służbę oddania. Stopnie uniwersyteckie nie są pomocne w tym wypadku. Do wejścia do Królestwa Duchowego, siedziby Kryszny, staje się zdolnym tylko ten, kto jest całkowicie obeznany z nauką Kryszny. Stanie się Brahmanem nie jest równoznaczne z utratą tożsamości. Służba oddania istnieje i tak długo jak istnieje służba oddania, musi istnieć Bóg, Jego wielbiciel i proces służby oddania. Taka wiedza nigdy nie ulega zatraceniu, nawet po osiągnięciu wyzwolenia. Wyzwolenie polega na uwolnieniu się od materialnej koncepcji życia. W życiu duchowym istnieje ta sama różnorodność, ta sama indywidualność, ale w czystej świadomości Kryszny. Nie należy błędnie rozumieć, że słowo Vishate wchodzi we mnie, potwierdza monistyczną teorię osiągania jednorodności z bezosobowym Brahmanem. Nie. Vishate oznacza wejście do siedziby Najwyższego Pana z zachowaniem własnej indywidualności, aby towarzyszyć i służyć Panu. Na przykład zielony ptak przylatuje na zielone drzewo nie po to, aby zjednoczyć się z tym drzewem, ale po to, by cieszyć się jego owocami. Impersonaliści często używają przykładu rzeki wpływającej do oceanu i łączącej się z nim. To może być źródłem szczęścia dla impersonalistów, ale personaliści zachowują swoją indywidualność, tak jak zwierzęta wodne w oceanie. Jeśli zagłębimy się w ocean, znajdziemy tam wiele żywych istot. Znajomość powierzchni oceanu nie jest wystarczająca. Trzeba również posiadać pełną wiedzę o stworzeniach żyjących w oceanicznych głębiach. Dzięki swojej czystej służbie oddania, wielbiciel może rzeczywiście poznać transcendentalne cechy i bogactwo Pana.
Jak zostało to oznajmione w rozdziale 11, tylko służba oddania jest środkiem do takiego poznania. To samo zostało potwierdzone tutaj. Jedynie przez służbę oddania można poznać najwyższą osobę Boga i wejść do Jego Królestwa. Po osiągnięciu Brahma-Bhuta, stanu wolności od koncepcji materialnej, rozpoczyna się służba oddania, a jej początkiem jest słuchanie o Panu. Kiedy ktoś słucha o Najwyższym Panu, automatycznie następuje rozwój stanu Brahma-Bhuta i znikają zanieczyszczenia materialne, takie jak chciwość i żądza zadowalania zmysłów. Kiedy pożądanie i pragnienia znikają z serca wielbiciela, wtedy bardziej przywiązuje się do służby oddania dla Pana i przez takie przywiązanie uwalnia się od zanieczyszczeń materialnych. W takim stanie życia może on zrozumieć Najwyższego Pana. Mówi o tym również Śrimad Bhagavatam. Proces bhakti, czyli służby transcendentalnej, kontynuowany jest również po wyzwoleniu. Potwierdzenie tego można znaleźć też w Vedanta Sutrze 4.1.12. Aprayanat tatrapi hidrishtam. Znaczy to, że proces służby oddania kontynuowany jest po wyzwoleniu. Śrimad Bhagavatam definiuje prawdziwe wyzwolenie w oddaniu jako odnalezienie się żywej istoty w jej własnej tożsamości, w swojej własnej, konstytucjonalnej pozycji. Ta konstytucjonalna pozycja została już wyjaśniona. Każda żywa istota jest fragmentaryczną, integralną cząstką Najwyższego Pana. Zatem jej konstytucjonalną pozycją jest pełnienie służby. Ta służba nie kończy się nigdy, nawet po wyzwoleniu. Prawdziwe wyzwolenie polega na uwolnieniu się od błędnej koncepcji życia. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Maharaj, Prabhupada często podaje przykłady, że dla Wajsznałów to osiągnięcie wyzwolenia nie jest pożądane i oni wręcz uciekają od tego, tak jak na przykład koleża Sridhar, rozrywka z koleżą Sridharem. A jednocześnie jest powiedziane, że nie można osiągnąć służby oddania, zacząć prawdziwej służby oddania bez wniesienia się właśnie na ten stan wyzwolenia, ten stan Brahma-Bhuta. I czy jest możliwe osiągnięcie tego stanu, bycie świadomym Kryszny i jednocześnie nie będąc właśnie tak wyzwolonym. Czy żeby być świadomym Kryszny, trzeba być najpierw wyzwolonym? Maharaj, devotees, Prabhupada gives many examples, devotees often avoid this liberation, like Kalavecha Sridhar. But from the other side, it is said that one can start devotional service only after attaining this level of liberation, Brahma-Bhuta. So the question is that czy przez służbę oddania się to osiągnie, tak? Czy... Nie, to jest konieczne. Okay. Is it necessary to be fully Krishna conscious to achieve this level of liberation, or is this level of or is it that only after this level of liberation one then really takes up devotional service? Yeah, only after that level of liberation. Dopiero po osiągnięciu tego etapu wyzwolenia osiąga się służbę oddania. That's there a couple verses back, right? What is it? 51? To jest parę wersetów wcześniej. Or 50? No, just the previous verse. Brahma-Bhuta Pasana, no? Nasochati nakanchati samatravesa bhutasi madvaktam lavate para. Read it in the translation. Ten, kto jest usytuowany w taki transcendentalny sposób, od razu realizuje najwyższego Brahmana i staje się w pełni radosnym. Nie rozpacza nigdy, ani niczego nie pragnie, jednakowo ustosunkowanym będąc do każdej żywej istoty. W tym stanie osiąga czystą służbę oddania dla mnie. In that state he attains pure devotion. W tym stanie osiąga czystą służbę We oddania. have to come to that state. Czyli musimy dojść do tego etapu. Read the purport. Osiągnięcie stanu Brahma-Bhuta, czyli zjednoczenie się z Absolutem, jest dla impersonalistów słowem ostatnim, ale według wyznawców Boga osobowego, czyli czystych wielbicieli, należy podążyć dalej i zaangażować się w służbę oddania. Oznacza to, że ten, kto jest zaangażowany w czystą służbę oddania dla Najwyższego Pana, jest już w stanie wyzwolonym, nazywanym Brahma-Bhuta, jednością z Absolutem.
Bez zjednoczenia z Najwyższym, Absolutem, nie można pełnić dla Niego służby. Według koncepcji absolutnej nie ma różnicy pomiędzy służącym a przyjmującym służbę. Jednak w wyższym sensie duchowym różnica istnieje. Czy to odpowiada na pytanie? Jeszcze mam, bo też mam taką wątpliwość, bo często są wielbiciele, którzy mówią, że nie osiągnęli tego stanu, tego wyzwolenia, a widać, że są bardzo zaawansowani właśnie przez podporządkowanie, przez dedykację, a są również osoby, które osiągnęły ten stan, ale nie mają takiego oddania, dedykacji i jak to rozumieć? I still have a doubt, because there are some devotees who claim that they have not attained this level of liberation, but they are very much advanced by their surrender and devotion. And from the other side, there are people who are on this level of liberation, but they are not. They do not possess this quality of devotion and surrender. So how to understand it? Well, why can't you understand it? A dlaczego nie możesz tego zrozumieć? Somebody may be on the path of devotion. We give the example of a mango. Ktoś może być na ścieżce oddania. Dajemy przykład mango. One mango is ripe and one is not ripe. Jedno mango jest dojrzałe, inne jeszcze nie jest dojrzałe. But after time, that unripe mango will become ripe. Ale za jakiś czas to niedojrzałe mango stanie się dojrzałe. From one maybe on the path of devotion, but he still has some anarthas, and gradually they'll be removed. Ktoś może być na ścieżce oddania, ale jeszcze posiada jakieś anartha i one stopniowo będą usunięte. And then he'll become pure devotee. I wtedy stanie się czystym wielbicielem. But the impersonalists, they don't know about devotional service, so they may wander for, like the four Kumaras were at that level, but they didn't engage in devotional service till they got the opportunity. Ale impersonalista, on nie wie o służbie oddania, więc może wędrować w ten sposób przez długi czas na tej platformie. Tak jak 4 Kumarowie. Oni byli wyzwoleni, ale dopiero po tym, jak weszli w kontakt ze służbą oddania, zostali wielbicielami. Why can't you understand it? Więc czemu nie możesz tego zrozumieć? What's there to understand? Co tu jest takiego trudnego do zrozumienia? To połączenie właśnie tego stanu wyzwolenia z tym zaawansowaniem, że z jednej strony, tak jak mówię, że są osoby w bhakti bardzo zaawansowane bez wyzwolenia, a jednocześnie są osoby wyzwolone właśnie, które starają się praktykować bhakti. This connection that there are some devotees who are very much advanced in devotional service, but still not liberated. A skąd wiesz, że są takie zaawansowane? They're humble, not going to advertise. Są pokorni, nie będą się reklamować. Skąd wiesz, że nie są sobą? And from the other side, there are persons who are liberated and they are trying to perform devotional service, but who is that person? Kto jest taką osobą? What's his name? Where is he? Jak ma na imię? Gdzie go znajdziemy? Can we meet him? Czy możemy się z nim spotkać? Only in your mind. Tylko w twoim umyśle. To become really liberated is not so easy. Żeby stać się osobą faktycznie wyzwoloną, to nie jest takie łatwe. But on the other side it is easy. Ale z drugiej strony to jest łatwe. What is the last sentence of today's verse? Jakie jest ostatnie zdanie dzisiejszego znaczenia? Że prawdziwe wyzwolenie polega na uwolnieniu się od błędnej koncepcji życia. Simple. Proste. I'm a servant of Krishna. Jestem sługą Kryszny. I'm liberated. Jestem wyzwolony. But we have to act on it. Ale musimy działać na tej platformie. Sometimes Prabhupada said, all my disciples are liberated. Czasami Śla Prabhupada mówił, że wszyscy moi uczniowie są wyzwoleni. Of course he was being generous. Oczywiście był, powiedzmy, taki szczodry w tej Because definicji. he gives the example of the fan is turning.
You pull out the plug, then you can say it. This fan is no longer, you can say, generating electricity. So it's, but the fan is still turning because of momentum. Więc dajemy przykład z wiatrakiem. Możesz wyłączyć wiatrak z prądu i możesz powiedzieć, że ten wiatrak już nie pracuje, nie pobiera prądu, ale on się ciągle jeszcze obraca z powodu pędu. You can say the fan is off. Możesz powiedzieć, że jest wyłączony, But it's still turning. ale jeszcze się kręci. So in one sense, anybody who takes seriously the devotional service, he's liberated. Więc w pewnym sensie każdy, kto poważnie podejmie służbę oddania, jest wyzwolony. Because the plug is pulled. Dlatego, że wyciągnął tę But you wtyczkę. put the plug in again, then you can again come to the material platform. Ale jeśli znowu wkładasz wtyczkę, to znowu schodzisz do materialnej platformy. Therefore mentions, like if we commit a serious offense, then again the devotional creeper becomes stunned. I dlatego jest powiedziane, że kiedy popełni się poważną obrazę, to powoduje, że ta roślinka służby oddania staje się przyćmiona. Same example, the mango, if we leave it, it'll become ripe. Ten sam przykład, jeśli mamy mango, jak je pozostawimy, ono dojrzeje. But if we smash it with a hammer or something, then it won't become ripe. Ale jeśli je zmiażdżymy młotkiem czy coś takiego, to nie dojrzeje. So if we just remain fixed in our determination to serve Prabhupada and Krishna, Więc jeśli po prostu pozostaniemy mocno utwierdzeni w swojej determinacji, żeby służyć Prabhupadzie i Krysznie, then we're Nitya Siddha. to będziemy Nitya Siddha. So it's easy in one sense, but again it's difficult because this is Maya's kingdom. W pewnym sensie to jest łatwe, ale z drugiej strony to jest trudne, bo to jest królestwo Mai. More? Jeszcze to dlaczego wielbiciele odrzucają to? Dlaczego tego nie chcą? Dlaczego uważają to za przeszkodę na ścieżce służby oddania, to wyzwolenie? Why devotees discard this liberation? Why they consider it an obstacle on the path of devotional service? Because just like mystic power, you can get enamored by it and then you don't go further. Dlatego, że to tak jak moce mistyczne, może cię to zauroczyć i przez to nie będziesz robił dalszego postępu. So therefore Lord Chaitanya advised not to hear from them because they think that's the goal. I dlatego Pan Chaitanya radził, żeby nie słuchać od nich, bo oni myślą, że to jest celem. But that's not for us, that's not the goal. Ale dla nas to nie jest cel. Because that we'll lose our service attitude. Bo przez to stracimy nasze nastawienie służenia. As Prabhupada says, there's three things. There's the Lord, the service, and the devotee. Tak jak Śla Prabhupada mówił, że są trzy rzeczy. Jest Pan, jest żywa istota i jest służba. So they want to make it all one. Oni chcą zrobić wszystko jednym. They think that's the highest. I myślą, że to jest najwyższe. So we're not interested in that. Więc my nie jesteśmy tym zainteresowani. To jest piekło. The love and our service will go out the window. Nasza miłość i służba wylecą przez okno. Love means the two. Miłość to znaczy dwojga. So they want us to sacrifice our loving propensity. Więc oni chcą, żebyśmy poświęcili swoją skłonność do miłości. No more ecstasy in the kirtan. Koniec z ekstazą w kirtanie. So we say no. Więc my mówimy nie. That kind of happiness is compared to the water and a footprint of a calf compared to the ocean. Tego rodzaju szczęście jest porównane do wody w odcisku kopytka cielęcia w porównaniu do oceanu. So therefore we're not interested to remain there. I mean, we're going to go through that stage. Like who is it? Bhilama Thakur says, when you come to the stage of devotional service, liberation will stand with folded hands at your door. Więc Więc tak jak mówił Bhilama Thakura, że kiedy osiągniesz faktycznie etap służby oddania, to wyzwolenie będzie stać u Twoich drzwi ze złożonymi dłońmi. Więc dlatego my o to nie dbamy. We can't imitate Bhilama Thakur. Nie możemy imitować Bhilama Thakura. Yes, so sometimes Prabhupada said, like we were mixing at a Kumbh Mela or something, there were some sannyasis, Mayavadi sannyasis. Prabhupada said we should pay obeisance to them.
Ale tak jak Śrila Prabhupada mówił, że jak byliśmy gdzieś na Kumbh Mela, byli tam jacyś Mayavadi Sannyasini, Śrila Prabhupada mówił, że powinniśmy im składać pokłony. Because they're more advanced than we are. Dlatego, że są bardziej zaawansowani niż my. Even they're not devotees, they understand that they're not the body. Nawet też nie są wielbicielami, rozumieją, że nie są tym ciałem. So we offer them respect. Dlatego ofiarowujemy im szacunek. But we wouldn't trade places with them because even we're not liberated, we're going to go beyond that stage. Ale nie zamienimy się z nimi miejscami, dlatego że nawet chociaż my nie jesteśmy na tym poziomie, nie jesteśmy wyzwoleni, to my przejdziemy przez ten etap. Just like we give the example of a young lion. Tak jak gdyby przykład małego lwiątka, 2 months old. który ma powiedzmy 2 miesiące. So he can be killed by so many creatures. Jego może zabić tak wiele różnych zwierząt. But once he gets big, ale jak urośnie duży, then no one can. to nikt go nie może zabić. So something like that. Now, the devotee, he may be just like a small, but in the course of time, same example of mango, he's going to become full. Więc wielbiciel może być podobnie teraz jeszcze mały, ale z biegiem czasu stanie się tak jak mango dojrzały. Then all the powers of the yogi, all the happiness of the Brahmanandis will be at his hand. I wtedy wszystkie moce joginów, wszystkie szczęście Brahmanandi będzie w jego dłoni. They're included in pure devotion. One już są zawarte w czystej służbie oddania. So therefore, we want to just stick to the path of becoming devotees. I dlatego chcemy się po prostu trzymać ścieżki bycia wielbicielami. But the natural mood of a devotee doesn't advertise his accomplishment. Ale naturalny nastrój wielbiciela jest taki, że on nie reklamuje swoich osiągnięć. We see Bhaktivinoda writing, I don't have any good qualities. Widzieliśmy, jak Bhaktivinoda pisał, że ja nie mam żadnych dobrych cech. Oh, Gurudev, you're only by your mercy, otherwise I'm useless. Że Gurudev to tylko dzięki Twojej łasce, w przeciwnym razie jestem bezużyteczny. And actually it's a fact. I naturalnie to jest faktem. Without mercy of Guru and Krishna, what is our position? Bez łaski Guru i Kryszny, jaka byłaby nasza pozycja? So devotee is humble. Dlatego wielbiciel jest pokorny. I met a yogi in India. He was always talking about all his realization. Spotkałem jogina w Indiach. On bez przerwy mówił o swoich realizacjach. He was attracted to our movement, and sometimes he came with us, making life members. But when he got a chance, he would advertise himself. On poczuł atrakcję do naszego ruchu. Czasami wychodził razem z nami, żeby pozyskiwać członków i wspomagających. Ale jak tylko miał szansę, zaczynał mówić o swoich realizacjach. Można było zobaczyć, że nie jest wielbicielem. The real devotee doesn't like to glorify himself. Prawdziwy wielbiciel nie chce się gloryfikować. Like the gopis, when Uddhava came with a letter from Krishna, he started to glorify them. Tak jak Uddhava, kiedy on przyniósł im list od Kryszny, zaczął je wychwalać. He realized Krishna sent me here, so I can see what is real devotion. Uświadomił sobie, że Kryszna mnie tu przysłał po to, żebym zobaczył, czym jest prawdziwe oddanie. So naturally he was feeling very humble. These souls are so exalted. They're only thinking about Krishna at every moment. On widział, że te dusze, one są tak wzniosłe, że one myślą tylko o Krysznie w każdej chwili. Naturalnie czuł się pokorny. They love Krishna so much. One kochają Krysznę tak bardzo. So he was glorifying him like that. Gloryfikował je w ten sposób. And they were restless. They were scratching their toes on the ground. One były niespokojne, drapały palcami po Why don't ziemi. you tell us about the news of Krishna? A może powiesz nam jakieś wieści o Krysznie? We don't want to hear how great we are. Nie chcemy słuchać o tym, jakie jesteśmy We want to wspaniałe. hear about Krishna. Raczej wolimy słuchać o Krysznie. Naturally, the devotee is humble. Naturalnie wielbiciel jest pokorny. But materialist is always arranging in some way that he is going to become glorified. Ale materialista zawsze wszystko aranżuje w ten sposób, żeby on był gloryfikowany, żeby on był sławny. Either directly or through his family. Czy to bezpośrednio, czy przez swoją rodzinę. He wants to have a son who is successful in society, so he can feel that, yeah, see, this is my son. Chce mieć syna, który odniesie sukces w społeczeństwie po to, żeby mógł mówić innym, że spójrzcie, to mój The syn. whole material world is based upon me. Cały materialny świat kręci się wokół mnie. Ja i moje.
And everybody, if you go very humbly and listen, they always end up glorifying themselves. A jak zbliżysz się do kogoś z pokornym nastawieniem i posłuchasz, wszyscy zawsze mówią o sobie. Or glorifying their children. Albo o swoich dzieciach. Once Prabhupada came to a big life member, and he started talking about his children. This son is a doctor, this is Pewnego razu się Prabhupada odwiedzał jednego z takich poważnych członków wspomagających ISKCON i on zaczął mówić tak, że tutaj ten mój syn jest lekarzem, ten syn prawnikiem, ten. I mam córkę i ona jest profesjonalistką w to i tamto. And Prabhupada said, why are you telling me about your sex life? I Prabhupada powiedział, dlaczego mówisz o swoim życiu seksualnym? For Prabhupada, what is it? So you had sex, you produced a child. It's not a big accomplishment. Co to było dla Prabhupada, że miałeś seks i spłodziłeś dziecko? To nie jest wielkie osiągnięcie. Every creature is producing some offspring. Każda istota tworzy jakieś potomstwo. The real accomplishment is to get out of this material world. Prawdziwym osiągnięciem jest wydostanie się z tego materialnego świata. Get out of this misconception. Uwolnienie się od tych błędnych konceptów. So the impersonalists, they can, stop us from entering into the spiritual world. Więc impersonaliści mogą zatrzymać nas przed wejściem do świata duchowego. Because I think Krishna also has a material body. Dlatego, że oni myślą, że Krishna również posiada materialne ciało. Even they translate Bhagavad Gita like that. It's not to Krishna you have to surrender, or the physical son of Devaki. To nawet oni tłumaczą Bhagavad Gita w ten sposób, że ty nie masz się podporządkować Krysznie, który jest fizycznym synem Devaki. Therefore, we don't want to hear from them. I dlatego nie chcemy od nich słuchać. They spoil our devotion. Oni zniszczą nasze oddanie. Okay, we'll stop here. Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Trivikrama Swami ki. Jai.